Witold Gombrowicz, który jest mi bliski pod pewnymi względami, bo nie całkowicie, ale pytany, co było przeżyciem, które jakby wyzwoliło jego pisarstwo, to powiedział, że wcale nie wojna polsko-bolszewicka, czy na przykład odzyskanie niepodległości przez Polskę w 18 roku, tylko jakieś spotkanie z kotem, kiedy był dzieckiem, coś tak prowokacyjnie, żeby pokazać, że to, co się liczy dla niego, to są te intymne, absolutnie wyjęte z życia społecznego incydenty. No więc jestem w Berlinie, nie zapominam, ale oddalam się od tego znakomitego chaosu, który w Polsce, opozycyjnego chaosu. Zapominam, a raczej nie zapominam, tylko oddalam się od Uniwersytetu Latającego, który notabene to była inicjatywa bardziej warszawska niż krakowska, w stylu warszawskim, ale podjęta przez Kraków. To chodziło o to, żeby prowadzić zajęcia quasi-uniwersyteckie w tych dziedzinach, gdzie była pewnego rodzaju cenzura na państwowym uniwersytecie. Chodziło głównie o historię najnowszą, na przykład pewne rzeczy, Katyń, ale nie tylko, był jednak cała wizja historii Polski wojennej i powojennej. To domagało się innego spojrzenia, ale także literatura, dlatego że były obszary literatury wyparte przez oficjalną kulturę PRL, na przykład Czesław Miłosz. Już łatwiej było się zbliżyć do Gombrowicza, był łatwiej dostępny niż Czesław Miłosz. Także Uniwersytet Latający, to były spotkania w domach prywatnych, po nie wiem, 10 osób, 12. Trochę tak jak komplety w czasie okupacji, które były na większą skalę, bo to było jakby zastąpienie całego systemu licealnego. A ten Uniwersytet Latający nie mógł się równać, jeśli idzie o zakres z wojennymi kompletami, ale odegrał pewną rolę. Jest taki wiersz Wisławy Szymborskiej, który się nazywa Pornografią, ale pornografią tu nie jest prawdziwa pornografia, tylko właśnie taka intelektualna pornografia, czyli sięganie do tych zakazanych tematów, bo Wisława Szymborska też uczestniczyła przynajmniej trochę w tych rzeczach.